Witam moi drodzy widzowie. Nie ma przesady, jeżeli powiem, że ten film wreszcie rozwikuje zagadkę etnogenezy Słowian. I nie jest to żadna przesada. Przez najbliższe kilkadziesiąt minut opowiem Wam, jak wszystkie kawałki układanki składają się w jedną, dosyć klarowną już dzisiaj całość. I myślicie sobie może niektórzy z Was, którzy mnie mniej znacie, że jakiś koleś na YouTubie opowiada sobie o etnogenezie Słowian i myśli, że rozwiązał zagadkę, która nurtuje naukowców od prawie 2 wieków. Otóż tak, uważam, że to, co za chwilę Wam powiem, jest bardzo, bardzo bliskie prawdy i umotywuję to, jak tylko będę mógł, najmocniej. Natomiast na wstępie zaznaczę Wam 2 rzeczy, które możecie sobie już zweryfikować na mój temat i które rzucą Wam pewne światło na to, z kim macie do czynienia. Pierwsze to 2 lata temu ukazały się słynne badania genetyczne profesora Figlerowicza, w których on przebadał naprawdę kilkaset próbek z terenów Polski ze starożytności i z wczesnego średniowiecza i wysnuł z nich totalnie błędne wnioski, o czym ja już wtedy 2 lata temu mówiłem. Link do tego filmu macie w opisie. I ta moja krytyka badań profesora Figlerowicza już wtedy spotkała się z Waszym dużym uznaniem, ponieważ ja w sposób logiczny obaliłem jego tezy postawione w jego badaniu. Ale to nie jest to. To nie jest to, o czym Wam chcę powiedzieć w tym momencie, ponieważ niedawno ukazał się piękny wykład doktora Łukasza Lubicza, w którym on mówi dokładnie to samo, miażdżące argumenty przytacza, które wykazują na błędność badań profesora Figlerowicza i ja po prostu słuchając tego byłem zachwycony, że tak duży autorytet naukowy w dziedzinie genetyki właśnie stricte, czyli dr Łukasz Lubicz, w 100% potwierdził moje wątpliwości, które już 2 lata temu miałem do badań profesora Figlerowicza. A drugim ważnym argumentem jest to, że rok temu przedstawiłem Wam moją autorską hipotezę na temat pochodzenia Słowian i w niej przedstawiłem Wam moją koncepcję, którą na bazie dostępnych wyników badań stworzyłem. Jest to koncepcja dosyć nowatorska i wtedy nie wiedziałem też, że badania, które pojawią się przez ostatni rok, jeszcze bardziej wesprą moją hipotezę. I dzisiaj ta cała układanka wydaje się być już na tyle kompletna, że mogę Wam spokojnie powiedzieć, że zagadka pochodzenia Słowian zostaje już rozwiązana. Trochę brzmi to smutno, jak o tym myślę, no bo tyle dziesięcioleci sporów o to, skąd przychodzą Słowianie, skąd się wzięli i tak dalej, a tu już nie ma tej zagadki. Już jest rozwiązana, bo jakiś tam ziemowit na YouTubie powiedział, że tak jest. No ale sami ocencie, nie wierzcie mi na słowo, wszystko zweryfikujcie sami, ocencie moje argumenty i zobaczcie, czy to się w ogóle klei, czy to się trzyma kupy, no bo oczywiście ja nie uważam, że jestem człowiekiem nieomylnym i jestem cały czas otwarty na to, żeby weryfikować to, co uważam na temat świata, szeroko rzecz ujmując. No więc zacznijmy od tego, że Europę genetycznie ukształtowały 3 wielkie migracje w starożytności i w prehistorii właściwie. Pierwsza migracja no to ta praludzi, którzy tutaj przybyli, kiedy jeszcze Neandertalczyk władał w Europie, kiedy jeszcze było wielkie zlodowacenie. I ci ludzie, ci łowcy-zbieracze byli pierwszymi, którzy zasiedlili Europę, wyparli Neandertalczyka, przejęli trochę jego genów, ale generalnie to był pierwszy, bardzo istotny, genetyczny napływ Homo sapiens na teren Europy. Później, około 8000 lat temu, rozpoczęła się druga, bardzo istotna migracja. Była to migracja rolników z Anatolii, którzy posiedli tą nową, wspaniałą umiejętność uprawy zbóż i przez Bałkany rozpowszechnili się po Europie i mamy też widoczny w badaniach genetycznych właśnie ten komponent anatolijskich rolników, którzy zajęli sporą część Europy i w naturalny sposób dosyć wyparli łowców-zbieraczy, ponieważ ich gospodarka była znacznie bardziej efektywna. Ci łowcy-zbieracze usunęli się na północ, na teren
gęstych, mokrych lasów północy, gdzie rolnictwo wtedy jeszcze nie było na tyle wydajne, a rolnicy zajęli wszystko, co było na południe od tej linii. To jest mniej więcej taka linia Warszawy, Mińska, tak mniej więcej przebiegała ta linia, chociaż ona się trochę przesuwała też w zależności od zmian klimatycznych, które w starożytności w Europie zachodziły. No i wreszcie mamy trzecią, najbardziej dla naszych rozważań kluczową migrację w starożytności, mianowicie napływ Indoeuropejczyków w III tysiącleciu przed naszą erą. Indoeuropejczycy swoją kolebkę mieli na stepie, na północ od Morza Czarnego, na północ od Kaukazu i Morza Kaspijskiego. To, tak szeroko rzecz ujmując, była kolebka ludów indoeuropejskich, które na świecie zrobiły największą karierę z wszystkich ludów w ogóle w historii ludzkości. Ponieważ z Indoeuropejczyków wyłoniły się później ludy germańskie, celtyckie, Rzymianie, Grecy, oczywiście Słowianie, Bałtowie, ale też część ludów irańskich i przede wszystkim wspaniałe ludy cywilizacji Indusu. To również byli właśnie Indoeuropejczycy. I taka ciekawostka tutaj od razu, kiedy dzisiaj robi się badania genetyczne, to najwyższa kasta Brahimi w Indiach ma niesamowicie podobny skład genetyczny jak Słowianie. Więc to też pokazuje, jak ten komponent genetyczny indoeuropejski przetrwał i jak zdominował pewne obszary na całym świecie właściwie. A dalej już Indoeuropejczycy zajęli Amerykę Północną, Południową i tam zrobili ogromną kolonizację w epoce nowożytnej, ale to nie o tym dzisiaj. Więc mamy te trzy komponenty. I teraz mamy tych Indoeuropejczyków, którzy zajęli Europę w stosunkowo szybki sposób. Oni, jak wiemy z badań genetycznych znowu, byli bardzo agresywni w stosunku do starych Europejczyków. Zwykle usuwali mężczyzn, zostawiali kobiety i przez to chromosom Y staroeuropejski jest dzisiaj w Europie bardzo rzadko spotykany. Został w 90% wyparty i zajęty przez haplogrupy związane z Indoeuropejczykami, głównie R1b i R1a. Natomiast ja mam tą rzadką przypadłość, że u mnie chromosom Y jest staroindoeuropejski. Najwięcej ludzi z takimi chromosomami jest na Sardynii, sporo też zachowało się na Bałkanach, ale też Słowianie dużo tych staroindoeuropejczyków przyjęli, zasymilowali kulturowo, o czym myślę, że powiem jeszcze trochę w dalszej części tego odcinka. W tym miejscu dwie bardzo istotne uwagi. Otóż za tym niesamowitym, globalnym sukcesem Indoeuropejczyków stoi m.in. ich ponadprzeciętna inteligencja, ale również odwaga. Ci ludzie jako pierwsi zdołali wsiąść na konia i kiedy dostrzegli, jak wielki potencjał daje możliwość przemieszczania się nie 50 km, ale 150-200 km na dobę, nie zużywając energii, bo poruszamy się na grzbiecie tych wspaniałych zwierząt, no to dało im tak niesamowitą przewagę nad wszystkimi innymi ludami na ziemi, które nie potrafiły jeździć konno. Dlatego właśnie wykorzystując tą wielką przewagę technologiczną tak naprawdę, a ta technologiczna przewaga dała im przewagę energetyczną, ponieważ nie musieli marnować energii na przemieszczanie się i też mogli przemieszczać się o rzędy wielkości więcej, szybciej, no to dało im tak dominującą pozycję na świecie, że stąd właśnie ta niesamowita ekspansja Indoeuropejczyków i stąd to bardzo szybkie zajęcie praktycznie całej Europy przez nich. I te właśnie haplogrupy R1a i R1b to są typowe indoeuropejskie haplogrupy, które zostały właśnie na grzbietach koni na nasz kontynent przywiezione ze stepów euroazjatyckich, gdzie oni mieli swoją kolebkę. A drugi bardzo istotny element, który tutaj chciałbym wrzucić, taką dygresję, to mityczni Ariowie. To tak naprawdę jest odwołanie się do Indoeuropejczyków. I chociaż ten termin jest bardzo mocno
w tym momencie naznaczony, ponieważ wiemy, że Niemcy bardzo chcieli być tymi starożytnymi Ariami i odwoływali się do tego dziedzictwa. Tymczasem tak naprawdę Niemcy są bardzo mocno, nie chcę powiedzieć skundleni, ale zmieszani genetycznie z ludami skandynawskimi, ugrofińskimi i oni tak naprawdę nie są najczystszą formą Indoeuropejczyków. Najczystszą formą Indoeuropejczyków pozostają ciągle według wszelkich badań genetycznych właśnie wspomniani indyjscy Bramini oraz Słowianie. Po tej wielkiej migracji indoeuropejskiej mamy dwie istotne kultury, nad którymi chciałbym się teraz na chwilę zatrzymać. Mamy krąg kultur trzcinieckich, które obejmują obszary tutaj centralnej, wschodniej Europy i mamy kulturę śrubnaja na stepie. I te dwie kultury są matecznikami bardzo istotnych ludów, które wyłonią się później z nich. Otóż krąg kultur trzcinieckich jest kolebką Słowian. To zostało już w tym momencie genetycznie udowodnione, że ci ludzie są przodkami późniejszych Słowian, ale tak jak mówię, to są przodkowie. Natomiast kultura śrubnaja ze stepu jest protoplastą, to są jak gdyby Scytowie, a później Sarmaci. I te dwie kultury 4000 lat temu koegzystowały obok siebie na terenie Europy Środkowej i głównie Wschodniej. I teraz bardzo ważnym klockiem w tej całej genetycznej układance są świeże badania Macieja Chyleńskiego. On to przeprowadził wnikliwe badania właśnie mieszkańców kręgu kultur trzcinieckich. I wyniki tych badań są naprawdę niesamowite. Po pierwsze, w ogóle w opisie do tego filmu macie link do artykułu bazowego, z którego cytuję i o którym opowiadam w tym momencie. Przede wszystkim wyszło, że ten krąg kultur trzcinieckich był zdominowany przez ludzi o linii genetycznej YR1A. Ale był też duży komponent tutaj staroeuropejczyków, czyli I2A. To bardzo ciekawe. Czyli na tych terenach ostało się jednak sporo ludzi sprzed najazdu indoeuropejskiego. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o haplogrupę R1A, to jest tutaj mnóstwo ludzi z typowo polską haplogrupą R1A Z280. Już tutaj widzimy tych przedstawicieli tej haplogrupy. Natomiast kolejnym zaskoczeniem było to, że w kręgu kultur trzcinieckich nastąpiła znacząca integracja z łowcami-zbieraczami, którzy zostali wcześniej wypchnięci przez kultury rolnicze, te staroeuropejskie, a teraz niejako powrócili na południe i w ramach tej kultury jest duży komponent genetyczny mezolitycznych łowców-zbieraczy. No i wreszcie, co nie zaskakuje już w ogóle, mamy też czwarty ważny komponent. Jest to komponent stepowy, no bo tutaj południowo-wschodnia granica tej kultury, no to już są stepy, więc nic nie dziwi, że ze stepów również tutaj napływali ludzie i ten swój komponent wnieśli w cały zestaw genomu tej kultury. Co wskazuje na to, że byli to Słowianie, nie tylko R1A, szczególnie odmiana Z280, ale również to, że badania wykazały bardzo mocną patrylokalność tej społeczności. To znaczy, że mężczyźni bardzo niewiele przemieszczali się, natomiast kobiety migrowały pomiędzy osadami i były jak gdyby wydawane za mąż poza swoje miejsce zamieszkania. I to pokazuje, że była to bardzo stabilna społeczność, podobna do znacznie późniejszych społeczności słowiańskich. Na tej grafice widzicie mapę zlokalizowanych kurhanów kultury trzcinieckiej.
i widzicie, jak dużo było ich na terenie południowej Polski. A tutaj z kolei widzicie przykłady ceramiki wytwarzanej przez tą kulturę, przez ludzi tej kultury. Więc mamy tutaj silne przesłanki za tym, że ci ludzie są naszymi odległymi przodkami. Około 1200 roku przed naszą erą dochodzi do dużych przemian kulturowych i na obszarze dzisiejszej Polski powstaje kultura łużycka. Te przemiany kulturowe w XIII wieku przed naszą erą to jest gruby, jeszcze niezbadany temat w archeologii europejskiej, ponieważ to nie są jakieś tam lokalne zmiany, tylko cała Europa pogrążona jest w chaosie. Nie wiemy dokładnie, co spowodowało te wydarzenia, natomiast widzimy ich efekty. Jednym z efektów jest wielki najazd ludów morza na Bliski Wschód. Innym z efektów jest sławna bitwa nad Dołężą, do której za chwilę wrócę. Natomiast jeżeli chodzi o tą kulturę, kultura łużycka, która jest zaliczana kulturowo do kręgu kultur pól popielnicowych. Natomiast to przyporządkowanie kulturowe jest moim zdaniem bardzo mylące, ponieważ te kultury zajmowały Europę Zachodnią i składały się przede wszystkim z ludzi z haplogrupą R1b, czyli zachodnioeuropejską. Indoeuropejczycy, zachodnioeuropejscy. Natomiast kultura łużycka, jak się niedawno okazało, to byli jednak przede wszystkim ludzie z haplogrupą R1a, czyli typową dla Słowian. niezwykle ważnym puzzlem w tej całej układance jest znalezisko z XII wieku przed naszą erą, głęboko z dzisiejszych Niemiec, z samej Saksonii, która wtedy znajdowała się na zachodnich rubieżach kultury łużyckiej. I tutaj, mimo że ludzie kultury łużyckiej, ci nasi Słowianie, palili swoje zwłoki, palili ich, tych swoich zmarłych, i tej genetyki nie mamy zbyt wiele, natomiast tutaj znaleziono właśnie człowieka z tejże kultury łużyckiej, który był niespalony i dzięki temu można było doskonale poznać jego genom. I co się okazało? Człowiek ten miał haplogrupę R1a Z280. Wielką wartość dla poznania właśnie Słowian, ich etnogenezy, miała bitwa nad Dołężą z XIII wieku przed naszą erą. Tam znaleziono mnóstwo szczątków kostnych i okazało się, że bardzo dużo z ludzi, którzy polegli w tej bitwie, właśnie miało haplogrupę R1a. A skoro taką haplogrupę mieli, to nie mogli Słowianie przybyć masowo na teren ziem polskich dopiero w V wieku, ponieważ skąd by się wzięła R1a nad Dołężą w XIII wieku przed naszą erą. I to pokazuje nam, że najprawdopodobniej bitwa nad Dołężą to była walka pomiędzy ludźmi z kultury łużyckiej, którzy tam pokonali najeźdźców z zachodniej Europy, bo to miejsce też znajduje się na rubieżach kultury łużyckiej, więc jak najbardziej ma to sens, że był to teren graniczny, gdzie oni odparli atak ludzi z R1b. Tych ludzi dlatego tam jest najwięcej w szczątkach znalezionych na polu bitwy. I ci Słowianie, bo to nie możemy w ogóle o nich mówić jeszcze jako o Słowianach, ale jako Słowianach z kultury łużyckiej tą bitwę być może zwyciężyli i dlatego tam jest mniej ich szczątków na tym polu bitwy. Następnie kultura łużycka kończy się około V-IV wiek przed naszą erą i na jej bazie powstaje kultura pomorska, która również genetycznie jest powiązana z późniejszymi Słowianami, natomiast wtedy dochodzi do najważniejszego wydarzenia w tym kontekście, które nie jest tak bardzo brane pod uwagę, to znaczy dochodzi do wielkiej migracji ludów germańskich, które w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą wylały się ze Skandynawii i stopniowo zaczęły przejmować również tereny współczesnej Polski. I w efekcie tego wydarzenia raz zawaliła się kultura łużycka, później zawaliła się kultura pomorska,
a ludność z tych ziem w dużej mierze wyemigrowała na wschód, uciekając przed Germanami, którzy nadciągali z zachodu. I tam na wschodzie włączyli się w istniejącą w tym czasie kulturę miłogradzką. Ta kultura zajmuje tereny dzisiejszej północnej, centralnej Ukrainy, część też Białorusi Południowej. Ci Miłogradczycy, co jest bardzo istotne, co mówią badacze tej kultury, właśnie około V wieku przed naszą erą przeszli z obrządku grzebania swoich zmarłych do ciałopalenia. Czyli wygląda na to, jakby ta ludność kultury łużyckiej, która przybyła do nich, zdominowała tą kulturę i wprowadziła nowy, zupełnie obrządek pogrzebowy. Obrządek pogrzebowy jest to rzecz bardzo konserwatywna. Ludy przemierzające czas i przestrzeń zmieniają bardzo wiele. Zmieniają swój ubiór, zmieniają swoje upodobania, jeżeli chodzi o broń, natomiast są bardzo konsekwentne, jeżeli chodzi o obrządek pogrzebowy. I tutaj mamy właśnie bardzo istotny element mojej hipotezy, że Miłogradczycy przeszli na obrządek pogrzebowy około V-IV wieku przed naszą erą, kiedy właśnie zanika na naszych ziemiach kultura łużycka pod naporem Germanów, którzy ze Skandynawii tutaj przybyli. Odnośnie naporu Germanów ze Skandynawii, to nie jest żadna hipoteza, to jest bardzo dobrze udokumentowane w archeologii, że taka właśnie migracja ludów germańskich w tym czasie miała miejsce. I teraz ci Miłogradczycy rozwijają swoją kulturę na terenach, tak jak wspomniałem, północnej Ukrainy, generalnie rzecz ujmując. Tutaj jest mapa, która pokazuje dokładnie, jak dzisiejsi badacze rysują obszar tejże kultury. Mieli kontakt handlowy na pewno z Celtami z Europy Środkowej. Celtowie rozpoczynają rozkwit swojej wielkiej kultury, która będzie miała swoje apogeum na przełomie tysiącleci. Mamy tutaj w ramach kultury miłogradzkiej różne importy właśnie celtyckie. Z drugiej strony też utrzymywali kontakty z Scytami, którzy na wielkim stepie Eurazji w tamtym czasie dominowali i na pewno tutaj kontakty między tymi kulturami były, ponieważ w osadach kultury miłogradzkiej jest sporo scytyjskich wyrobów, a Scytowie też byli wspaniałymi rzemieślnikami i nic dziwnego, że Miłogradczycy lubili ich wyroby. A co jeszcze ciekawsze, importowali również wyroby z Grecji, przede wszystkim szkło, a między tymi szklanymi wyrobami były przede wszystkim szklane paciorki. Szklane paciorki, które kobiety miłogradzkie nosiły na swoich szyjach jako ulubioną ozdobę. I to jest też bardzo ciekawa poszlaka, ponieważ Słowianki, kiedy mamy znaleziska grobowców z X-XI wieku słowiańskich, to bardzo często na szyjach słowiańskich kobiet znajdują się właśnie szklane paciorki, bo one bardzo lubiły tą formę biżuterii i nie tylko w czasach kultury miłogradzkiej, ale również w wczesnym średniowieczu. Następnie na tych terenach na bazie kultury miłogradzkiej powstaje kultura zarubieniecka. I ta jest już bezsprzecznie identyfikowana z wczesnymi Słowianami. Zajmuje podobne tereny. Ludzie ci uprawiali proso i pszenicę, hodowali świnie, krowy, owce i kozy. Chętnie jeździli konno, podobnie jak ich południowi sąsiedzi, a także budowali małe chaty oraz grody z wałami ziemnymi, typowe dla Słowian. Kultura zarubieniecka zajmuje podobne tereny jak wcześniejsza kultura miłogradzka. Istnieje od początku naszej ery i z tymi Słowianami już mieli styczność zarówno Germanie z zachodu, przede wszystkim Goci, ponieważ kultura wielbarska w Polsce to byli właśnie Goci, którzy na początku naszej ery wylądowali na Pomorzu, później stopniowo przesuwali się przez Lubelszczyznę aż na teren właśnie dzisiejszej Ukrainy i tam weszli w kooperację ze Słowianami. Ci nasi Słowianie z kultury zarubienieckiej mieli też dosyć istotny kontakt z Sarmatami, którzy teraz po Scytach objęli władzę na Wielkim Stepie. Z tego właśnie okresu kontaktów wczesnych Słowian z Sarmatami, moim zdaniem, wywodzi się późniejszy sarmatyzm w XVII-wiecznej Polsce. Oczywiście ma też on swoje źródła w tym, że oni zaczęli czytać
klasycznych autorów i tam była opisana wspaniała Sarmacja i oni sobie pomyśleli, że to oni są właśnie tymi Sarmatami. Tak, to niewątpliwie jest elementem tej kultury sarmackiej. Natomiast tutaj rzeczywiście ci Słowianie mieli kontakt z Sarmatami i Sarmaci z pewnością napawali ich wielkim zachwytem. Sarmaci mieli wspaniałe konie, mieli wspaniałe pancerze, byli najlepszą kawalerią tamtych czasów, która była w stanie niszczyć legiony rzymskie. Rzymianie głównie starali się przekupywać Sarmatów po to, żeby ci nie najeżdżali ich terytoriów, ponieważ byli straszliwymi wojownikami. Więc na pewno ci Sarmaci z II-III wieku naszej ery wzbudzali wielki podziw w Słowianach i być może rzeczywiście część sarmackiej arystokracji została warstwą panującą wśród Słowian. Natomiast badania genetyczne na ten temat zostały przeprowadzone i okazało się, że wśród polskiej szlachty jedynie około 10% ma pochodzenie sarmackie. Więc ten proces na pewno nie wyglądał tak, że Sarmaci zdominowali Słowian, zajęli u nich stanowiska kierownicze, że tak powiem, czyli stali się arystokracją słowiańską i w ten oto sposób te dwa ludy się połączyły. Na pewno nie. Raczej były to wpływy kulturowe, w znacznie mniejszym stopniu genetyczne Sarmatów na Słowian. Wspomniałem też o Gotach, którzy przybyli z zachodu i zajęli tereny dzisiejszej Ukrainy. I Goci byli bardzo zdolnymi organizatorami, byli też wspaniałymi rzemieślnikami. Oni stworzyli na terenie dzisiejszej Ukrainy wiele ośrodków przemysłowych, które produkowały na ogromną skalę wyroby ceramiczne, wyroby takie jak biżuterię, broń. Znajdowały się tutaj normalne gockie mennice, w których robiono fałszywki rzymskich pieniędzy. Było też na przykład wielki ośrodek tworzący grzebienie. Grzebienie, które dla Gotów były bardzo istotne, ponieważ oni uwielbiali czesać swoje brody, więc tworzyli kościane grzebienie, które eksportowano później na setki, nawet tysiące kilometrów. A ten ośrodek, sam jeden produkcji kościanej, składał się z wielu tysięcy ludzi, którzy pracowali nad tymi grzebieniami. Inni dostarczali towar, inni zajmowali się jego transportem. Zmieniało się też wzornictwo, dokładnie tak samo jak we współczesnych domach mody. Co jakiś czas zmienia się wzornictwo, wypuszczana jest nowa linia produktów i tak samo oni robili. Niesamowita sprawa, pokazująca właśnie, jak bardzo rozwinięte to było społeczeństwo. I Goci stworzyli tutaj takie państwo gocko-słowiańsko-sarmackie, które było bardzo potężne. Istniało w III-IV wieku naszej ery. Badacze spierają się, jak daleko na wschód i na zachód i na północ sięgały granice tegoż imperium, ale naprawdę było to przynajmniej 500 000 km² pod władzą Gotów, którzy tutaj właśnie w kooperacji ze Słowianami i Sarmatami działali, aż do kluczowego wydarzenia dla dalszej historii Słowian, czyli do roku 375, kiedy to Germanie zostają pokonani przez Hunów. Chuński terror, który z swojego centrum na równinie węgierskiej rozsiany jest po całej Europie, ale przede wszystkim na praktycznie bezbronnych w stosunku do Hunów Germanów, jest tak duży, że Germanie postanawiają opuścić te tereny i wynoszą się daleko, daleko, aż za Ren. Zresztą o migracjach germańskich nakręciłem Wam już wiele odcinków, więc możecie sobie to prześledzić dokładnie, ale w tym momencie chodzi przede wszystkim o to, że ta presja chuńska spowodowała, że tereny dzisiejszej Polski między innymi, ale też dzisiejszych Niemiec zostały bardzo mocno wyludnione przez Germanów, porzucone w bardzo dużej mierze. Tam zostało ich całkiem niewielu i na te tereny, które nie były pustką osadniczą, ale jednak były to tereny bardzo mocno przerzedzone ludnościowo, napływają ze wschodu Słowianie, którzy są liczni i którzy bardzo szybko zagospodarowują się na nowym terenie. I dochodzi do wielkiej ekspansji Słowian, o której tutaj nie będę teraz opowiadał, ponieważ odsyłam Was do filmu, gdzie wyjaśniłem tą całą wielką ekspansję Słowian, jak do niej doszło i jak doszło do tego, że nasz lud, Słowianie, tak wielki,
stał się w bardzo krótkim czasie. Dla wielu osób to wydaje się niemożliwe, a ja tam w tym filmie dokładnie to tłumaczę, jak to się stało, że Słowianie w 2 wieki zajęli prawie pół Europy. Więc tego tu nie będę tłumaczył. Natomiast efekt jest taki, że prawie pół Europy stało się właśnie słowiańskie dzięki tej słowiańskiej inwazji, albo ekspansji, albo osadnictwu. Użyjcie sobie słów, jakie ich uważacie za najbardziej adekwatne do tego, co się wydarzyło, do tego fenomenu. Ale na początku IX wieku mamy już ogromne połacie Europy, które są słowiańskie. Więc teraz, odpowiadając na pytanie, jak to się stało, że Słowianie są na tych terenach i skąd się wzięli, no więc odpowiedź jest dosyć złożona, ponieważ Słowianie byli tu, Słowianie, krąg kultur trzcinieckich, 3,5 tysiąca lat temu już tutaj byli i urzędowali i mieli dosyć podobną genetykę jak późniejsi mieszkańcy. Natomiast później, po epoce kultury łużyckiej, która była prasłowiańska, jednak po najeździe Germanów tutaj Słowian nie było. Przez 700 lat mniej więcej na terenie Polski było bardzo mało Słowian i dopiero w V wieku Słowianie powrócili i są tutaj szczęśliwie do dziś. A w ogóle taka ciekawostka historyczna, to zauważcie, że ta fala germańska znowu się przesuwała od XII wieku aż do XX właściwie. Ta fala germańska znowu parła na wschód i znowu przez bardziej współczesnych Hunów została wymieciona z powrotem na zachód, więc ten cykl historyczny tutaj się powtórzył dwukrotnie, co jest pewnego rodzaju fenomenem, ale historia właśnie ma to do siebie, że lubi się powtarzać i to jest najbardziej fascynujące, jeżeli chodzi o historię i po to Wam tą historię tak staram się przybliżać, ponieważ historia jest nauczycielką życia. Ona się w kółko powtarza i Wy, znając historię, jesteście w stanie uniknąć mnóstwa błędów, które popełniali ludzie dawniej. I to jest moje główne przesłanie dla Was. I dlatego, jeżeli uważacie, że ten film jest dla Was wartościowy, to jak najbardziej wspierajcie go. Wspierajcie też mój kanał Osada Słowiańska na Patronite. Bardzo zachęcam Was do wspierania tego kanału na Patronite, czy tutaj na YouTubie. Dla patronów, dla wspierających są unikatowe filmy, niepublikowane nigdzie indziej. A ja Was jeszcze na koniec zapraszam na spotkanie wspólne, które odbędzie się już niedługo, podczas równonocy wiosennej, na zboczach Góry Łyżka. Tam będziemy mogli się spotkać Wy, moi widzowie, ze mną i nie tylko ze mną, bo ja tam nie będę najważniejszą osobą. Jest wspaniałe wydarzenie, które organizuję wspólnie z ośrodkiem Jeżowa Woda. Wszystkie informacje macie w linku w opisie do tego filmu, więc mam nadzieję, że widzimy się na zboczach Łyżki już na powitanie wiosny 2026. Do zobaczenia.